Świat napojów to jest jednak... fascynujący świat. Szczególnie tych gazowanych. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Jeszcze 5 minutek. Ciągle spotykamy się w bajecznie śnieżnym, ja to widzę za oknem, ale nie mogę wam pokazać, Colorado, gdzie jestem w górach, ale już niedługo, bo już zaraz stąd wyjeżdżam, żeby jechać dalej, tym razem w ciepłe rejony. Dobrze, moi drodzy, wygląda pamiętacie, jakiś czas temu był taki odcinek o Pepsi i o coli, gdzie opowiadałem o szatańskich sposobach działania coli i tak dalej. Chciałbym dzisiaj ten temat jeszcze troszeczkę rozwinąć, znaczy nie temat, tylko ten wątek o Pepsi i o coli, dlatego że tam wspomniałem, jeśli pamiętacie, o czymś takim, co się nazywało Pepsi Challenge, co było naprawdę ważnym wydarzeniem, takim marketingowo-biznesowo jakiś tam. I chciałbym trochę to rozwinąć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, a ja tam mało trochę o tym opowiedziałem. Otóż, w 1972 roku, kiedy zrobiono badania tam Cola i Pepsi, to 18% pijących wszelkie napoje gazowane przyznawało się, że pije tylko kolę i nic innego. Ja bym tam pewnie był, chociaż wtedy jeszcze nie żyłem. I niestety tylko 4% przyznawało się, że pije tylko Pepsi. 10 lat później, na początku lat 80., ta proporcja już się zmniejszyła do 12 do 11. W sensie 12 miała Cola, 11 miała Pepsi. Czyli Pepsi po prostu bardzo mocno dogoniła Colę. To było dla coli naprawdę bardzo zadziwiające, dlatego że Cola w tamtym czasie wydawała o ponad $100 milionów więcej na reklamę niż Pepsi. I goście w coli byli po prostu absolutnie przerażeni tym, co się dzieje. To się jakby tak już zeskalowało całkowicie wtedy, kiedy Pepsi właśnie zrobiła tą swoją kampanię Pepsi Challenge. To polegało na tym, że po prostu jeździli po Stanach, zresztą i nie tylko, z kubkami. One się nazywały Q i M, gdzie w jednym była Cola, w druga Pepsi. No i dawali, że tak powiem, ludziom, którzy nie wiedzieli, co jest w którym kubku, żeby wypili, powiedzieli, co im bardziej smakuje. No okazywało się, tak jak już to wspominałem tam w którymś odcinku, że tam prawie 60%, no ponad 50% jednak wolało smak Pepsi. And tell me which taste you prefer. This one. Well, what do you know? Oczywiście włodarze z coli powiedzieli, że to jest ściema, że to jest tylko taka tam reklamowa propaganda Pepsi i zrobili swoje własne badania, bardzo podobne, że dawali ludziom do picia to i to. Co się okazało, niestety, dla coli 57% wybierało Pepsi, tylko 43% wybierało kolę. Wpadli totalną w panikę. Zaczęli robić bardzo poważne badania, w sensie na temat smaku, na temat różnych rzeczy. Okazało się, że najbardziej chodzi o to, że ludzie po prostu czują w coli pewnego rodzaju cierpkość, nazwali ją wręcz jakąś taką palącą gorzkością, ostrością, a Pepsi jest bardziej słodka. Więc zaczęto robić nową formułę, robili badania w ogóle jakieś tam przez lata, dawali ludziom do picia, mieszali jakieś tam ilości cukru, żeby to było podobne do Pepsi i tak dalej. W końcu zrobili, to w badaniach wyszło, taką wersję coli, którą kiedy dawali właśnie ludziom w ciemno do picia, no to wreszcie około 60% zaczęło wybierać kolę, że ona lepsza, a nie Pepsi. Kiedy już tą formułę zbudowali, no to ruszyli oczywiście z promocją, ona się nazywała New Coke, zaczęli to promować, sprzedawać i tak dalej. Okazało się, że te wcześniejsze testy w ogóle się nie mają nijak do sprzedaży, bo ludzie tego nie chcą pić. W ogóle, absolutnie po prostu przegrali. Nawet jakieś były, to już w ogóle dla mnie jakieś absurdalne, były jakieś protesty w ogóle, w sensie ludzie protestowali przed sklepami, tam przed jakimiś hurtowniami coli, my nie chcemy tej nowej coli. No w ogóle jakiś absurd. Musieli zrobić z powrotem Classic Coke, tak ją nazywali, ona wróciła do sprzedaży i tam ta po prostu całkowicie zamarła. I przez wiele lat zadawali sobie różni tam marketingowcy i tak dalej pytanie jakby o co chodzi. Dlaczego właśnie Pepsi wygrywała? Dlaczego kiedy Cola potem zrobiła coś bardzo podobnego, to odniosła taką sromotną porażkę? I otóż jest odpowiedź na to pytanie. I właśnie tu jest ta ciekawostka, to jest to rozwinięcie, o którym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Otóż wszystko polegało na pewnym błędzie tak zwanego testu łyczka. Dlatego, że rzeczywiście Pepsi bez problemu wygrywa w teście łyczka. Czyli w jednorazowym, po prostu łyknięciu małej ilości coli, małej ilości Pepsi, która po prostu wydaje się, jest słodsza, więc sprawia, że tak powiem, klientowi potencjalnemu większą przyjemność. Ale
Okazało się, że jeżeli temu samemu klientowi, temu samemu człowiekowi badanemu da się zgrzewkę Pepsi albo Coli do domu i on będzie tą zgrzewkę pił przez tydzień, to odwracają się proporcje. Ludzie znowu bardziej lubią kolę, dlatego, że pita przez długi czas Pepsi, która jest bardzo słodka, po prostu ich mdli. I tak jak ona wygrywa w małym łyczku, i wtedy rzeczywiście wydaje się lepsza, tak w długotrwałym piciu tejże słodszej Pepsi ludzie nie mogą tego aż tyle przyjmować. I mnie się wydaje, że to jest w ogóle strasznie bardzo ważna rzecz duchowa jakby w nas. Moi drodzy, my bardzo często podejmujemy złe decyzje, podejmujemy złe wybory życiowe, podejmujemy, no właśnie, coś, co nas prowadzi do zagłady, dlatego, że stosujemy test łyczka. Czyli czymś się szybko zachłyśniemy i to się wydaje w ogóle fascynujące, dobre, przyjemne, dające szczęście i w ogóle super ekstra, ale kiedy jesteśmy w tym dłużej, gdybyśmy byli w tym dłużej, to nagle się okazuje, że to jest albo właśnie za bardzo mdlące, albo tam nie ma tego, co się spodziewaliśmy, że jest, albo to pierwsze wrażenie po prostu było mylne. I to się dzieje we wszystkim. W budowaniu związków, w miłościach, w wybieraniu pracy, w wybieraniu studiów, w zainteresowaniach, w podejmowaniu różnych rzeczy do robienia w życiu i tak dalej. Spróbuj dzisiaj na tym przykładzie testu łyczka pomyśleć, czy przypadkiem jakieś decyzje w twoim życiu nie są podjęte w taki sposób. Czy nie robisz czegoś, bo zasmakowałeś czegoś bardzo krótko, to się wydawało ekscytujące i fascynujące, no i właśnie teraz włazisz, albo już wlazłeś, albo zamierzasz wejść, nie daj Boże, w jakąś rzeczywistość, która wcale się okaże, no właśnie, nie taka. Dajmy sobie taką wolność do tego, żeby zanim coś weźmiemy na stałe, zanim się zobowiążemy do czegoś na zawsze, na całe życie, albo na długie lata, żeby trochę w tym pobyć. I oczywiście uwaga, bo ja wiem, że tutaj można teraz pomyśleć, aha, czyli na przykład jeżeli jestem w związku takim jeszcze przedmałżeńskim, w sensie tam mam dziewczynę albo narzeczoną, to mamy czekać 10 lat. Nie, bo przedłużanie też nie jest dobre. Tylko chodzi o to, żeby decyzji ważnych nie podejmować po prostu na teście łyczka, na prostym zachłyśnięciu się słodkim smakiem. Nie. Weź zgrzewkę do domu i pij ją przez dłuższy czas. I wtedy zobaczysz, czy cię mdli, czy cię nie mdli, czy jest dobra, czy daje dobre owoce, czy daje złe owoce. Potrzeba trochę czasu, żeby to rozpoznać. I nie dajmy się zwieść, tak jak niestety dała się zwieść kola temu testowi łyczka. Nie. Tak nie można podejmować dobrych decyzji. Cytat na dzisiaj to cytat z Księgi Rodzaju. Jest taki moment, znaczy taka historia związana z Jakubem, kiedy on miał poślubić swoją żonę, potem się okazało 2 żony. I on tam pracował 7 lat u swojego krewnego Labana na tą żonę. I to jest dla mnie taki bardzo ładny obraz, że on jakby powiedział takie coś. Jeśli mam zrobić coś porządnego, dobra, to 7 lat, że tak powiem, będę to sprawdzał. I oczywiście nie chodzi mi o to, że można wejść w związek małżeński dopiero po 7 latach bycia z kimś. Nie. Tylko Jakub dał sobie czas i to się potem w ogóle okazało, że on tam czekał 20 lat, ale to już przez inne kłopoty. Dał sobie czas, żeby sprawdzić, czy to jest to. Cytat na dzisiaj. Będę ci służył przez 7 lat za twoją młodszą córkę Rachelę. Chodź z tym cytatem i myśl o różnych swoich decyzjach. Czy to jest rzeczywiście stosowny czas, kiedy już można podjąć decyzję, czy też po prostu się nałykałeś słodkiego i dlatego ci się zawróciło w głowie od cukru i chcesz coś zrobić. Nie rób tego. Nie rób, dlatego że możesz przegrać, tak jak przegrała kola. No. O, a w ogóle takie jeszcze jest bardzo ciekawe takie coś, jest tak zwany test trójkąta, który robili też z tymi kolami i Pepsi. To jest w ogóle ciekawe, że jak wzięli 3 kubki, w 2 była tam kola i Pepsi, albo w 2 Pepsi i kola, nie? I nie chodziło o to, żeby powiedzieć, gdzie jest kola, gdzie jest Pepsi, tylko chodziło o to, żeby powiedzieć, w których 2 kubkach jest to samo, a że w trzecim jest coś innego. Co się okazuje? Tylko 30% ludzi jest w stanie to zrobić. Nawet ludzie, którzy, jak dostaną 2 kubki, nie? Kola i Pepsi, to są od razu w stanie rozróżnić, tu jest kola, tu jest Pepsi. Jak dostają 3 kubki, mają powiedzieć, w których 2 jest taka sama taki sam napój, to się okazuje, że nie potrafią. Weźcie sobie zróbcie w ogóle. To jest bardzo ciekawe. 30% to jest w ogóle tak zwany procent losowy. W sensie nawet jak ktoś zgaduje, to zawsze jest 30% odgadnięć. Czyli chodziło o to, że w teście trójkąta jest znacznie trudniej to odgadnąć. Bardzo ciekawe. Ja próbowałem, rzeczywiście to jest trudne. Spróbujcie. Test trójkąta. Może to być ciekawe.